Cześć! W poprzednim odcinku Librarian on the Road zachęcaliśmy do spacerów po lubelskiej Starówce. Dzisiaj powiemy, co można zobaczyć w Kozim Grodzie poza ścisłym centrum. Jesteśmy teraz w bardzo smutnym i tragicznym miejscu. W muzeum założonym na terenie dawnego obozu koncentracyjnego KL Lublin, potocznie zwanego Majdankiem od nazwy dzielnicy, w jakiej został założony. Obóz rozpoczął swoje działanie w 1941 roku i początkowo miał być jedynie obozem jenieckim. Dopiero później, kiedy naziści rozpoczęli wcielanie w życie planu zagłady Żydów, stał się obozem koncentracyjnym i w efekcie obozem zagłady. Życie straciło tutaj ponad 80 000 ludzi, głównie Żydów i Polaków, ale także członków większości narodów, które zostały podbite przez Adolfa Hitlera. Obóz wyzwolono w roku 1944 przez Armię Czerwoną i Ludowe Wojsko Polskie i praktycznie kilka lat już czy nawet kilka miesięcy po tym wyzwoleniu zaczęło tutaj funkcjonować coś na kształt muzeum. Tak jest do dzisiaj i teraz jak przejdziemy tutaj tą główną bramą, po prawej stronie są właśnie baraki, w których urządzono wystawy. Wystawy pokazujące tragizm życia tutaj w obozie, tragizm niewolniczej pracy, do jakiej zmuszano więźniów i w wielu wypadkach ich po prostu smutny koniec. Poza samym muzeum są tu jeszcze dwa ciekawe, interesujące punkty. Jeżeli dojeżdżamy do obozu autobusem, to wysiadamy na wprost bramy, na wprost monumentalnego pomniku bramy, która ma być taką bramą do piekieł, symbolicznym wejściem właśnie w tą otchłań piekielną. Obok tej bramy przebiega droga i ona idzie prosto do drugiego pomniku, takiej kopuły, pod którą zgromadzono prochy zamordowanych tutaj ludzi. Wejście na teren muzeum jest bezpłatne, a dostać się, jak już wspomniałem, możemy autobusami z centrum Lublina i między innymi jest to autobus o numerze 158. Można by powiedzieć, że skansen jaki jest, każdy widzi. Do Muzeum Wsi Lubelskiej, czyli właśnie lubelskiego skansenu, możemy dojechać własnym samochodem, kierując się na starą drogę na Warszawę, albo autobusami linii 18 i 20, wysiadając wtedy na przystanku skansen. Normalny bilet do skansenu kosztuje 12 zł i na terenie obiektu możemy zobaczyć gospodarstwa biednych chłopów, gospodarstwa bogatych chłopów, tych średnio zamożnych, możemy zobaczyć wiatrak, możemy zobaczyć budynki gospodarcze, w których nadal żyją zwierzęta, ale jest coś, co wyróżnia skansen lubelski spośród pozostałych tego typu obiektów w Polsce. Tak jak już wspomniałem, jest coś, co wyróżnia lubelski skansen i to jest miasteczko prowincjonalne. Fasada północna pierzeja rynku niewielkiego lubelskiego miasteczka, gdzie możemy wejść do obiektów, zobaczyć jak wyglądała dawna poczta, jak wyglądała dawna plebania, dawny sklep żelazny, kilka jeszcze innych obiektów i to jest naprawdę coś niesamowitego, coś czego praktycznie w żadnym innym skansenie w Polsce nie zobaczymy. Jeżeli podczas spacerów poza centrum Lublina będziecie trochę zmęczeni, będziecie potrzebowali odpoczynku, może jakiegoś takiego niewielkiego kontaktu z naturą, to polecamy wejść do Ogrodu Saskiego. Tak naprawdę to jest park, a może nawet kawałek lasu w centrum miasta. Niewielki obszar, ale niesamowity. Pełen górek, dołków, latem jest niewielki staw, żyją tutaj też pawie. Warto tak zejść z jakichś utartych szlaków, z gwarnych ulic Lublina i na chwilę w tym Ogrodzie Saskim sobie odpocząć. Podczas waszych spacerów po Lublinie może zdarzyć się tak, że na chodniku czy na jakiejś ścianie dostrzeżecie właśnie taką sylwetkę mężczyzny, białą lub czarną, taką jak widzicie za moimi plecami. To jest Józef Czechowicz, jeden z najwybitniejszych polskich poetów awangardowych, tworzących oczywiście w dwudziestoleciu międzywojennym, lublinianin. Tutejszy dziennikarz, redaktor, członek kilku grup artystycznych, człowiek zasłużony dla rozwoju kultury tego miasta.
autor poematu o mieście Lublin. I właśnie wielbiciele Czechowicza stworzyli taki jego szlak w Lublinie. To jest szlak wiodący po miejscach, które opisane są w tym poemacie. I jeżeli będziecie mieli szczęście, to raz do roku, czasem może kilka razy do roku organizowane są takie spacery z Czechowiczem, gdzie ludzie z tomikami jego poezji podróżują po tych wszystkich punktach oznaczonych w mieście, odczytując odpowiednie fragmenty właśnie tego poematu po mieście Lublin. W poezji Czechowicza, poza sporą dawką liryzmu, poza odniesieniami do starożytnej Arkadii, czai się też gdzieś apokalipsa. I ta apokalipsa niestety okazuje się apokalipsą spełnioną. Spotyka poetę 9 września 1939 roku, kiedy to Józef Czechowicz ginie podczas niemieckiego bombardowania. Najbardziej frapujący jest fakt, że w jednym ze swoich wcześniejszych wierszy poeta pisze: ja bombą trafiony w Stallach. I właśnie kawałek dalej, za miejscem, gdzie teraz znajduje się jego pomnik obok Placu Litewskiego, w jednej z kamienic trafiony bombą ginie poeta. Jego ciało z trudem zostaje zidentyfikowane, w zasadzie tylko dzięki temu, że posiadał przy sobie słownik podpisany swoim imieniem i nazwiskiem. I to oczywiście też teoria dla różnego rodzaju literatów, wielbicieli teorii spiskowych. W jednym ze współczesnych lubelskich kryminałów pod tytułem Na imię jej będzie Aniela pojawia się taka fantazyjna literacka teza, że Czechowicz sfingował swoją śmierć i żył oczywiście sobie później dalej. Jak było naprawdę, no tego nie wiemy, natomiast kwatera grób poety znajduje się na cmentarzu przy Lipowej, na kwaterach żołnierzy Września. Jeżeli zainteresowała Was postać Józefa Czechowicza, to warto wrócić na Starówkę i tam na ulicy Złotej jest niewielkie muzeum, które na pewno dużo lepiej i dużo dogłębniej przybliży Wam sylwetkę tego znanego poety. Natomiast było coś dla ducha, to teraz może o czymś dla ciała. Co zjeść w Lublinie? Przede wszystkim forszmak lubelski. Jeżeli chcecie wiedzieć, czym jest forszmak i gdzie go najlepiej spróbować, to zapraszam na mojego bloga, link będzie pod filmikiem. Tam sobie przeczytacie o kilku lokalach serwujących forszmak. Natomiast co jeszcze? Oczywiście w samej Starówce lokal u Świętego Michała, naprzeciwko placu po Farze, naprzeciwko tych ruin, o których Wam już opowiadałem. Tam możecie dobrze zjeść i zjeść przede wszystkim po lubelsku. Po drugie, trochę poza Starówką, trochę poza centrum, na ulicy Bernardyńskiej, restauracja Perłowa. Wprawdzie nie przepadam za piwem z browaru Perła i polecać go nie będę, ale jedzenie robią wyśmienite. Warto się udać i warto spróbować. Co do picia. Browar na ulicy Grodzkiej, kawałek za placem po Farze, browar restauracyjny. No tutaj wiemy, jakich mniej więcej klimatów się spodziewać, piwa sezonowe, warto odwiedzić. I na ulicy Rybnej browar, może nie browar, pub u fotografa, chociaż z tego co mi wiadomo, oni też czasami swoje piwo ważą. Tutaj mamy przekrój z takich właśnie najlepszych, nietypowych piw z całej Polski, także sezonowo, zależy co się trafi. Bardzo fajne miejsce, bardzo fajna obsługa, fajne wnętrze wystylizowane, także polecam. Natomiast jeżeli nie lubicie testowania nowych rzeczy, albo po prostu chcecie coś zjeść na szybko, to z ciekawostek, w Lubelskim działa sieć bardzo dobrych polskich kebabowni o ciekawej nazwie Pod Psem i również warto wejść na kebab z prawdziwej baraniny. Polecamy. Natomiast jeżeli chodzi o Lublin, to już będzie wszystko. Oczywiście wszystkich atrakcji lubelskich Wam nie pokazaliśmy. Zawsze też jest miejsce na to, żebyście Wy coś napisali od siebie, skomentowali. A jeżeli się podobało, to prosimy o lajki i subskrypcje. I do zobaczenia w trasie.